To był wyjątkowo chłodny poranek. Nad Bosforem unosiły się chmury i wiał silny wiatr. Było jeszcze ciemno, gdy wielki statek zawinął do portu. Z gęstej mgły zaczęły wyłaniać się tajemnicze postacie, szczupłe i zupełnie blade. Szłyśmy powoli, jedna za drugą. Owinęłyśmy się kawałkami materiałów, które miałyśmy na statku. Doprowadźcie się do porządku! Zarządził krymski sadysta. Nie przypominacie w ogóle kobiet! Na tyle zdążyłyśmy już poznać turecki, że zrozumiałyśmy. Próbowałyśmy rozczesać skołtunione włosy, otrzepać się z pyłu i wygładzić ubranie. Lecz w takich warunkach było to jedyne, na co mogłyśmy sobie pozwolić. Wzeszło słońce. Na ulicach zaczęli pojawiać się ludzie. Niektórzy przechodzili obojętnie, a inni wytykali nas palcami. Przy końcu krętej drogi stał tęgi mężczyzna, który wyraźnie na kogoś czekał. Kamal Efendi! Zawołał prowadzący niewolnicę, pozdrawiając go. Jak się masz? Zobacz, co ci przywiozłem! Wyciągnął przed siebie jedną z dziewczyn, która ledwo trzymała się na nogach. O! Ucieszył się kupiec. Wspaniałe łupy, Ułanowicz! Wspaniałe! Tak jak się umawialiśmy? Oczywiście! Interesy z tobą to sama przyjemność. Powiedział, wręczając mu kilka sakiewek. Na długo zostaniesz w Stambule? Zapytał niby od niechcenia, przeliczając monety. Wypływamy wieczorem. Co zrobić? Taki los. O, nie, dobrze. Hrabia będzie niepocieszona. Efendi! Zawołał Ułanowicz, chyba po raz pierwszy w życiu się rumieniąc. Nie zachęcaj, bo naprawdę zostanę. Nie rozumiem, co cię śmieszy. Nie podoba ci się moja córka? Czegoś jej brakuje? Mogliby się tak przekomarzać jeszcze z pół godziny, gdyby nie jedna z dziewczyn, która nagle osunęła się na ziemię. Otoczyłyśmy ją kołem. Jedna z nas dotknęła jej twarzy. Zabrała rękę z przerażeniem. Była zimna. Ku naszemu zdziwieniu Kamal Efendi wcale się tym nie przejął. Przeciwnie, przywołał ręką dwóch ludzi, którzy bez zbędnych ceremonii podnieśli ciało dziewczyny i zabrali je w znanym tylko sobie kierunku. No, to idziemy, dziewczęta! Zawołał nagle, zacierając ręce, jakby szykowała się jakaś wielka uczta, podczas której będzie mógł się najeść. Samo się nie sprzeda. Popchnął lekko dwie niewolnice, aby szły szybciej. Doszliśmy do miejsca handlowego Kamala Efendiego. Pomocnicy kupca usadzili nas na ziemi. Patrzyłyśmy na siebie z przerażeniem. Obserwowałyśmy wszystko, co się działo dookoła nas. Nie wiedziałyśmy, co nas czeka. Minęło wiele godzin, a my wciąż siedziałyśmy. Żadna z nas nie odważyła się odezwać. Od czasu do czasu podawano nam odrobinę wody. Czekałyśmy, choć same nie wiedziałyśmy na co. Hoş geldiniz Kamal Efendi! Pozdrowił kupca niski, zezowaty człowiek. Coś nowego? Asif Efendi, hoş geldiniz! Trafiłeś na samą świeżyznę. Prosto z portu, niewolnice z Rusi, Rumelii, Chiwrystanu, Lechistanu. Wybieraj, które chcesz. Asif Efendi podszedł do nas. Każda z nas starała się zebrać siły, aby wyglądać na zdrową i piękną. On oglądał, sprawdzał, dotykał, aż w końcu podjął decyzję.
Wezmę tę. Wskazał na niską Chorwatkę, Greczynkę o dużych, ciemnych oczach i Rusinkę ze zsiniałymi dłońmi. O, bardzo dobry wybór, bardzo dobry, silne i zdrowe. Za każdą chcę 50 akcze. Zwariowałeś, człowieku? 150 akcze za takie chudziny? Dam ci najwyżej 100. 130. 120 akcze i to moje ostatnie słowo. Niech będzie. Zabieraj je. Asif Efendi zapłacił, a pomocnicy Kamala zabrali wybrane dziewczęta. Zdążyłyśmy jeszcze tylko spojrzeć na swoje towarzyszki i zniknęły popychane przez Asifa. Nie widziałyśmy ich już nigdy więcej.